No więc pierwsze zebranie Komitetu Delegatów, no to jeszcze przepraszam, Wałęsa, ona to opowiadała, potem pierwsze spotkanie komitetu strajkowego z dyrekcją, wyszli, zaśpiewali Jeszcze Polska, oni się zgodzili na wzrost płac o 2000, dyrekcja, i na przywrócenie do pracy Lecha i Ani Walentynowicz. Drugie spotkanie z dyrekcją, oni się zgodzili na wolne związki zawodowe. I teraz jeszcze idzie tylko o uwolnienie więźniów politycznych i zaśpiewali Rotę. Ja mówię, już wiem, co będzie na trzecim. Oni zażądają rozwiązania Związku Radzieckiego, dyrekcja się zgodzi i wszyscy zaśpiewają Boże Cara chrani. No ale tam te pertraktacje utknęły na tych więźniach politycznych. I pamiętam, że zadzwonił do mnie Gwiazda, relacjonował mi to wszystko. Naprzód Bogdan Borusewicz, ja mówię, wchodzi do stoczni. Ja mówię, kiedy ja tu mogę spokojniej biegać? Ja mówię, kiedy chodzi ci o bieganie, to sobie pobiegasz po stoczni. W stoczni będziesz wiedział wszystko i nam jesteś potrzebny. Potem zadzwonił Gwiazda i ja mówię, słuchajcie, trzeba organizować porozumienie komitetów strajkowych Trójmiasta. Bo już wiedziałem, że w elektromontażu, nie w elektro... już nie wiem, w takim innym zakładzie, w którym pracował właśnie Gwiazda, strajkują, że jeszcze gdzieś strajkują, no to trzeba robić spotkanie tych komitetów strajkowych. I w tym momencie nam urwało rozmowę i przerwało kontakt z Gdańskiem. No i zaczęło się to porozumiewanie. Naprzód żeśmy dzwonili przez Elbląg, jeszcze przez inne miasta dookoła, no ale będzie i to się urwało. I żeśmy korzystali z różnych telefonów takich państwowych, które są niewyłączane i jakich to nie będę mówił. Korzystaliśmy z helikopterów, też jakich nie będę mówił. Przego jeździli łącznicy tam i z powrotem. Był tam problem uruchomienia drukarni, wydawania tekstów. Początkowo blachy myśmy im tłukli, wysyłali. A potem uruchomił tam drukarnię, bo tam pojechał Bogdan, bo tam pojechał Mirek Chojecki, Ewa Milewicz i Konrad Bieliński. No i Konrad Bieliński, Mirka zaraz wcięło, bo gdzieś jechał jakimś samochodem bez prawa jazdy i gdzieś coś przejeżdżał chyba z jednej stoczni do drugiej, a Konrad zorganizował drukarnię i wydawanie stoczniowej gazety, która się właśnie nazywała Solidarność. Bo tak się nazywała gazeta i stąd od nazwy gazety poszła ta nazwa wszystkiego.